Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Mam na imię Kasia i zapraszam Was serdecznie na przegląd półek flamaktowych. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Jest bardzo zimno, mam nadzieję, że nie zmarznę na amen. Zobaczymy. Zapraszam. Patrzcie, jaka piękna. Pęknięta w pół niestety, ale i tak śliczna. Ciekawe, z czego to jest. Z czego to jest? Jakiś przybornik. A patrzcie na tą, jaka ogromna. Chyba jest inkrustowana, bo ma tu metal raczej. Chyba, że się mylę, albo może to być masa perłowa. Ciężko otworzyć, ale czekajcie. Ogromna jest. Ogromna, piękna. Tu mamy jakieś uranowe albo manganowe kielichy. No tutaj mamy, niby to jest obrazek, ale mogłoby służyć jako taca, bo te końcówki ma takie troszeczkę do góry wybrzuszone, ale piękne. Piękny obraz, w sensie ramka. I tu mamy ptaszka, który jest niesygnowany, ma jakąś numerację, ale chyba ma dzióbek uszkodzony z tego co widzę, ukruszony troszkę. I zegar Junghaus. Zawsze mi się mylą te kwiaty, ale to chyba są fiołki. Poprawcie, jeśli się mylę. Każdy talerz kosztuje 6 euro i to jest Anglia. Takie dzwoneczki robił też Villeroy-Boch. Tutaj nie ma żadnej sygnatury. Takie wiecie, na Wielkanoc do powieszenia na przykład na baziach. Tu mamy fajną karawkę z przodu. Tu mamy takiego wielkiego jaszczura na środku. Tu mamy Wallendorf za 9 euro. Wybaczcie, ale coś mam ostatnio 2 dni z gardłem. Aby się coś nie wykluło większego. O, to piękna misa kobaltowa Schumann. Tak też myślałam, że to Schumann. Dość typowy. Tu mamy Bawaria. Też Schumann, tylko starszy podejrzewam. I on kosztuje 16. Co tu jeszcze na tym stole jest? A tu mamy ładną filiżankę. Zakładam, że do kakao. Jest dość wysoka, 12 euro. No, tu mamy świetną tą figurkę. Zobaczcie tutaj na dole. Zaraz sobie ją obejrzę. To jakaś stara strasznie książka. Jugendstil. Secesja. No, w kiepskim stanie. Dywan mamy na dole fajny. Zaraz tego też zobaczę. Wygląda na dobry stan, wam powiem. Wygląda na bardzo dobry stan. I cóż tu jest napisane? Adoros. Na pewno jest z tego z wola, czyli z wełny. Wie teuer haben Sie Teppich? 15 euro. Aha, oh, Entschuldigung. Möchten Sie sehen? Können Sie Das reicht schon. Das ist okay schon. Danke. Tu mamy coś ciekawego. Oh, Sie bitte. To jest taka. Ja, To jest habe ich taka. hier. Zwei Säunde und zwei so. Cóż tu jest napisane? Chyba coś po włosku. Ciekawe. Tu mamy też ładne
To są chyba wazoniki małe Murano. Ta mniejsza kosztuje 10. Ta większa kosztuje... Fajne są 12. Tu pani, ale można się targować. Tu mamy po 17. Ostatnio mało szkła kupuję. Tu mamy taką kaczkę z tyłu jeszcze, zobaczcie. Po 27. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam wrócić do tej pięknej figurki. To jest Karl Enz, czyli Folkstedt. Pani chce 50 euro. Jest trochę ukroszone, bo zobaczcie, tutaj cała spódnica jest. Nie ma w zasadzie jej, jest po prostu ukruszona, ale ręce są. I te ręce są konkretnie w ogóle nie uszkodzone, co się często zdarza, że są uszkodzone. Bardzo ładna. 50 euro. Nie wiem, jak z tyłu wygląda, nie będę jej ruszać, chociaż mogę w sumie ją troszeczkę obrócić. Czy ona z tyłu też jest ukruszona? A, jest ukruszona, widzicie? Cały tył. Jezu, nie wiem, czy widzieliście cokolwiek teraz. Cały tył tutaj, słuchajcie, to jest... Jeszcze raz. Słuchajcie, ta figurka to jest Karl Enz, czyli Folkstedt. Bardzo ładna, taka panienka z 2 córkami, być może dziewczynkami. Pani chce za nią 50 euro, ale jest dość mocno tu uszkodzona. Ja. Tutaj jest dość mocno uszkodzona na spódniczce z przodu i z tyłu również. Zaraz wam pokażę. O, tutaj jest dość mocno uszkodzona. Szkoda, bo bardzo ładna jest. 50 euro kosztuje. Tu mam jeszcze takie coś. Zobaczmy to. A nie znam tej sygnatury, nie wiem co to jest. Jest wycisk Germany. Coś takiego. Tu jeszcze mamy Villeroy-Boch, ładne filiżanki. O, zobaczcie, jaka ładna torybusia. Czy ona jest stara? Trudno powiedzieć, ale ładna. Bardzo ładna. Jakiś stary obrazek jeszcze, takie rzeczy lubię. Do powieszenia na deseczce. Mam już takie chyba 2 albo nawet 3 serwetki niebieskie, rzadko spotykane. Zobaczcie na to szkło tutaj. Na pewno jest bardzo stare. Ładne. Tu mamy chyba Nachtmann, z tego co kojarzę. Ta tutaj miseczka na nóżce. Wildrose, Villeroy-Boch, bardzo znany model. Nawet mam talerze w domu. Trochę tych lampek. Zobaczcie, jakie lampki ładne. Ta nawet może być uranowa. Oto tutaj całkiem prawdopodobne. Не będzie, no proszę, postawcie, пожалуйста. No proszę postawić, Alles gut, danke schön. Chyba zaraz będę pociągająca i to bardzo, bo bardzo zimno dzisiaj. Mamy 2 stopnie. Cały tydzień był dość ciepły. Tu mamy Mitterteich, ładny ten zestaw. Taki środek stołu. Tutaj, o zobaczcie. Cały tydzień było dość ciepło, nawet 80 stopni, a na sobotę zapowiadali 2. Masakra. O, tu mamy chyba taką onyksową miseczkę. Ładna. Ładna. Zobaczcie na to zdjęcie. Teraz to już chyba niemożliwe zrobić takie zdjęcie. Dwoje dzieci z lwami, z tygrysami.
Wiem, że tam gdzieś w Azji można sobie zrobić zdjęcie z tygrysem czy z lwem, ale myślę, że małe dzieci chyba nie są do tego dopuszczane. Mam ładną serwetkę. Cóż to tutaj jest? Pani mówi buongiorno. Tu mamy jakiś wysoki wazon, trochę podobna forma do Rosenthala, ale jakieś chińskie. Kurczę, ale mnie tu pan kusi. Zobaczcie, jaka waza. Ja nie wierzę, że ona euro kosztuje. Czy ona jest gdzieś uszkodzona? Ona jest uszkodzona, zobaczcie jak. Dość mocno, bo jest pęknięta aż przez pół, ale piękna. To takie moje klimaty. Tutaj dół też jest pęknięty, widzicie? Villeroy Boch stary, tak też myślałam, że to stary Villeroy Boch. No słuchajcie, kupić i postawić na półce i niech stoi. I nie dotykać, nie używać, bo jedynie do tego. Czy ja bym ją dowiozła do domu, to też nie wiadomo, czy by nie pękła. Tu mamy, to chyba też z onyksu jest wazon, ale tutaj mamy fajny taki pojemnik. Wygląda na posrebrzane, mi się wydaje. Trochę kryształów. Ja już trochę mam, więc musiałby być jakiś naprawdę wyjątkowy, żebym chciała kupić. Tu mamy taką ładną misę. Czy ona jest Murano? Możliwe. O, takie rękawiczki sobie ubiorę, to mi będzie cieplej. Co wy na to? Ale to już kamery nie chwycę. Tu mamy trochę kartonów. Jakieś ciuszki. Czasem trzeba pooglądać, bo czasem mają bardzo fajne rzeczy. Bonita, kurtka, kurczę, taka przejściowa, a często mają naprawdę za grosze. O, Philip Plein? Nie, Peter Han, proszę bardzo. Peter Han to jest droga marka. Sweterek. Także czasem warto zaglądać na takie ciuchy. Ja nie mam nigdy czasu na to, po prostu. Tu mamy fajną kurkę, ale też już niestety obita strasznie. Ganz ehrlich. Tutaj Aber wir mamy probieren jetzt den hier nochmal. Bawarię. Ładna to miseczka. Also der hier ist O, noch zobaczcie total jaka da. stara ta omaliwana pokrywka, jeszcze całkiem dobra. O, tu mamy nawet jakiś stół. Tu u nas rzadko meble są, ale dzisiaj widzicie. Stół z 3 krzesłami. Tu mamy parę kartonów. Zobaczcie jaka waga stara. Jeszcze na pewno by się nadała do użytku. Puste w środku. Pamiętacie takie stoliki? Taka nerka.
stoi. Obraz ciekawy, bez ramy. Tutaj taki wciśnięty do środka. No zobaczcie, jaki fajny ten stojak na ciuchy stary z takim pojemnikiem na odłożenie jakichś rzeczy. Fajne to. Fajne, o tym stole mówiłam. Zobaczcie, jaki tu mamy piękny dzbanek. I to mamy Oma. Tak też myślałam, że to Oma. I to ja? 15? Aha. 15 euro. Ładne. Za 15 euro. Oma szczawienko, moi drodzy. Oma szczawienko. Piękne. A to mamy raj broszkowy. Raj broszkowy. Matko Święta, ile tego tu jest. Powiem szczerze, że trzeba bardzo uważać, bo teraz bardzo dużo jest robionych na Temu. W sensie na Temu można kupić bardzo dużo broszek, które wyglądają jak vintage, a vintage nie są. Ale łobuz, zobaczcie, jaki tu łobuz siedzi. Bawaria, taka waza złocona na rączkach, ale pewnie już przykrywki nie ma. Tu mamy Rosenthal, jeden talerz. Buty. Słuchajcie, całkiem jeszcze fajne. Tu są pęknięte w jednym miejscu. A. No tak, też tak bywa. Tu mamy Rastal. Ja już kiedyś mówiłam o tej marce, że jest bardzo wartościowa. Jak macie okazję kupić sobie takie misy na przykład do zapiekania, to brać, bo są bardzo wartościowe i się nie psują. Tu mamy coś ładnego, poprzykrywane na amen. Zobaczcie. Zobaczmy to, co to jest. Jest to Huchenreuter, ale czemu leży tak w kartonie? Powinien na stole leżeć. No. Tu nie przeżyje długo. Tu mamy taki jeszcze Eschenbach. To wygląda trochę jak Nachtmann. Nie zawsze są oklejone naklejkami. Tu mamy taki trochę jak Anglia, ale bez sygnatury. Cóż, to jakaś straszna samoróbka. Jeszcze ktoś zniszczył, kurczę, talerz piękny. Ojej.
tutaj drugi taki. Oj, nie lubię takich rzeczy. Stanowczo. To nie moje w ogóle. To jest po prostu dla mnie wręcz straszne, bo się niszczy się starą porcelanę. Tu ktoś wózek sprzedaje na zakupy. Chyba, ale patrzcie na to. Carlsbad. Ale jakie fajne. Jakie filigranowe maleństwo. Jeszcze jest do tego cukierniczka. Tu mam na tym stole jeszcze fajny taki owalny talerz, pewnie Anglia. Albo robiony jak Anglia, ale nie ma sygnatury. Tutaj ci wystawcy to mają taki chyba trochę suchy okres, bo zima i mało stanowisk, mało ludzi przychodzi, więc ukruszone ma ucho, więc mało zarabiają, nie? Ale wielka waza, ale ogromna. Pewnie na tym nie widać na ekranie, ale jest ogromna. I co to jest? Huchenreuter. Wielka, naprawdę wielka. Tu mamy stolik z tymi, z serwetkami różnymi, ładnymi. Ale ja dzisiaj mówię nie. Ja dzisiaj mówię nie serwetkom. Buntuję się. O, jajo strusia. O, to jest ładne, zobaczcie. Taki pojemnik z różami. Nawet jakaś sygnaturka jest. No, ciężko rozpoznać. O. Ładne. Ostatnio kupiłam 2 pojemniki z różami. To też bardzo ładne. Czy to jest Rosenthal? Tak, to jest Rosenthal. Bardzo delikatny. O, taki ładny obrazek, zobaczcie. Akwarela. Ramka trochę chyba do wymiany, bo się wręcz w rękach rozpada, ale ładny. Bardzo ładny. Fajną lampę, zobaczcie, z drewna. Sama noga, bez klosza albo abażury, ale bardzo ciekawa. Trochę ładniejsze stanowisko, te są ciekawe. Taka inna forma zupełnie. Stare lustro, pęknięte. Zobaczcie, jaka kaczka wielka. I ona jest chyba z porcelany albo z ceramiki. Ogromna.
O, zobaczcie jaka misa. I piękne lampy. Tiffany. Ta jest wysoka bardzo. Zobaczcie jaka wysoka. Ale cuda, zobaczcie. 2 obrazy wyszywane. Duże. Fajne. Fajne, bardzo by pasowały do jakiegoś dużego domu. Musiały być pewnie powieszone 2 razy. Ale fajne, no. No nam nie będą pasować na pewno do naszego małego domku. Jeszcze taki ciekawy stary termometr. Ale działa rzeczywiście, tyle jest, zobaczcie, 2 stopnie. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Mam na imię Kasia i to ze mną chodzi dzisiaj po flumarktach w Niemczech i po sklepach używanych i szukamy perełek, różnych skarbów, różnych staroci, antyków i różnych pięknych porcelan. Słuchajcie, my jesteśmy krótko po urlopie, w zasadzie dosłownie 2-3 dni i powiem szczerze, że czasem po urlopie się ciężko wbić z powrotem w swój rytm. I tak tym razem też tak jest, jakoś tak człowiek nie wie, w co włożyć w ręce i tu trzeba coś zrobić, tam trzeba coś zrobić, coś na nas czeka i nie wiadomo ile rzeczy naraz ogarnąć. Powiem szczerze, że walizki stały przez chyba 4 dni od przyjazdu, dopiero w weekend mieliśmy czas, żeby je rozpakować. Oczywiście tam nie było nic w tych walizkach takiego, co mogłoby się zepsuć. Fajnie było, ale no za krótko, z jednej strony za krótko, z drugiej strony, bo człowiek jednak w domu, wiecie, ma jakieś obowiązki i tęskni trochę, martwi się trochę, a czy psu się coś nie stanie, a czy wiecie, czy dziecko coś tam, no to po prostu tak jest, że człowiek jednak tam za domem trochę tęskni, ma gdzieś tak z tyłu głowy, że coś, co tam się dzieje, czy tam jest wszystko w porządku, nie? Natomiast, a z drugiej strony urlop chciałoby się przedłużyć maksymalnie, ale ile można? No, nie da się po prostu. Jest tego urlopu tyle i koniec i nie da się dłużej. Tym bardziej, że my też jeździmy do Polski i na tą Polskę też musimy trochę urlopu zostawić. Moi drodzy, byłam dzisiaj na Fromarku, było bardzo zimno, ale szczerze, co bym nie ubrała, ja zawsze jakoś marznę w ręce i w stopy, więc nawet buty zimowe, nawet skarpety wełniane i tak zmarznę. Tak od 8 stopni na plusie dopiero zaczynam mieć komfort, że nie marznę. No niestety tak jest. Ja myślę, że dużo kobiet tak jak ja ma coś takiego i musimy jakoś z tym żyć. Moi drodzy, co kupiłam? Kupiłam parę ładnych perełek. Nawet kupiłam dywan, moi drodzy. Ostatnio chodziłam za dywanami, ale z tymi fromarktami jest tak, że trochę mam obawę, żeby dywany kupować, ale kupiłam dzisiaj dywan u pani, o której mogę i wiem, że na pewno jak kupię, to się nic nie stanie, że on jest czysty z pewnego domu, więc wzięłam. I teraz Wam go pokażę. Tak, moi drodzy, tak wygląda dywanik. Ile on może mieć? Jakieś 2 metry na 80, coś koło tego, może 1,80 m na 2 metry, 1,80 m na 80, coś koło tego. Ładny. Myślę, że taki kolor zupełnie będzie pasował do wszystkiego, do każdych mebli prawdopodobnie. I co tu mamy? Dywan Adorus Serafian Patine, Reine Schurwolle, czyli wełna, 100% wełny. Co tu jeszcze jest? Niestety wielkość została już jakby zmyta, nie do końca ją widać. Bardzo wytrzymałe dywany z lat mniej więcej 60., 70. Etykieta zawiera coś takiego jak Eulan. Gdzieś co tu pisało? O, widzicie? Tutaj po prawej stronie to kółeczko. I Eulan oznacza, że ta wełna została fabrycznie zabezpieczona przed molami. Co jest fajne, bo one są trwalsze, te dywany. No, myślę, że jest całkiem ładny. Jest też w bardzo dobrym stanie, więc fajnie, że się udało. 100% czysta, żywa wełna, co gwarantuje trwałość, odporność, bo wiecie, wełna zawsze jest
zupełnie, zupełnie ciepła. Także się fajnie po tym chodzi, to grzeje. Myślę, że dobry zakup. Za 15 euro, moi drodzy, to bardzo dobry zakup. On nie będzie tutaj w tym miejscu cały czas. Został zakupiony z myślą o domku, ale jeszcze nie wiemy, gdzie będzie, ale powoli będziemy zakupywać jakieś takie drobne rzeczy, żeby kiedyś go umeblować ładnie, nie? No, tak myślę. Tak wygląda, moi drodzy, dywan. Myślę, że jest całkiem fajny. Myślałam, że będzie trochę dłuższy. Okazało się, że jest niewiele dłuższy od tego poprzedniego. To nie jest docelowe absolutnie miejsce, bo tak jak mówię, to są dywany, które są kupowane docelowo do Polski. W tej chwili po prostu je będę upychać, gdzie będzie się dało. Na pewno brakuje mi jeszcze taki większy, dużego pokoju. A może nawet 2, zobaczymy, czy coś się trafi i w jakiej cenie, w jakim kolorze. Na pewno preferuję takie właśnie kolory, jak teraz mam, gdzieś jakiś brąz, jakiś może taki delikatny róż, o coś takiego, jakiś beż, ale na pewno nie bordo, bo bordo też się bardzo brudzi. Wszelkie kolory ciemne, zawsze na nich wszystko zawsze bardzo widać, dlatego takich kolorów za bardzo nie chcę. Ale zobaczymy, co się trafi z czasem, moi drodzy. Nie był drogi, więc fajnie. Co kupiłam jeszcze? Już Wam pokazuję. No ale jak mogłam jej nie wziąć, to jak mogłam jej nie wziąć? Musiałam ją wziąć, tą piękną wazę. O, taką piękną wazę. Ona ma ten otwór tutaj taki ogromny. Chyba jeszcze takiego nie widziałam kompletnie. Piękna. Słuchajcie, ja już taką wazę mam jakby z Villeroy Bocha i ona tutaj stoi. Jest niestety bez przykrywki, taka mniejsza. Ona jest mniej więcej z tego samego czasu co ta, czyli końcówka XIX wieku, początek XX wieku, ale no nie wiem, czy ta miała tutaj w pokrywce otwór, całkiem możliwe, bo pokrywki niestety nie ma. Ta jest przepiękna, w takim kolorze, z kakelurą oczywiście, bo z tamtych czasów to trudno, żeby nie miała. Trochę mi tu prześwietla, a czekajcie, ja się zasłonię, to będzie lepiej widać. O, widzicie? Bardzo ładna, ja sobie ją podzielę na 2 części, żeby mi się nie rozsypała. Ona nie jest w dobrym stanie niestety, ale słuchajcie, za euro było wiadomo, że na pewno coś się z nią dzieje, jeżeli kosztuje tak mało, prawda? Ona jest tu pęknięta, zobaczcie sobie, mam nadzieję, że widać, ona jest tu pęknięta. Widać to czy nie? Może przybliżę. O, tutaj widać, widzicie? Tu jest pęknięcie i ono idzie przez całą długość aż dotąd, ale tu nie kończy się. Kończy się tutaj, nie na końcu, w związku z tym ona nie pękła całkiem, tylko tak pękła przez 3/4, więc nie rozleciała się i nie była klejona, tylko no jest taki ślad, że jest pęknięta, nie? Piękna jest, powiem szczerze, piękna. Ja bardzo lubię wazy w ogóle. Kiedyś widziałam dawno temu taki regał w filmie z wazami, z tylko wazami. I to tak fantastycznie wyglądało, że stwierdziłam, że no ja też chcę taki regał z wazami. I jak na razie trochę tych waz mi przybywa. Powiem Wam szczerze, że tam mam u góry 1. Ta będzie 2, 3, 4. 4. Także chyba innej już nie mam, wydaje mi się. Także powolutku one będą wszystkie, myślę, w kolorze właśnie takim biało-beżowo-niebiesko-granatowym, coś w tym sensie, żeby to wszystko do siebie kiedyś pasowało. I tak wygląda pokrywka. Jeszcze Wam pokażę dół. Dół wygląda tak. Właśnie dół wygląda tak. O, zobaczcie. Oczywiście tą krakelurę też będzie tutaj widać, bo ze względu na wiek jest wiadomo, że ona się już wtedy pojawia. Tak, od środka jest tak, ale tak jak widzicie, ona ma tam dość duże pęknięcie. Nie była połamana, w sensie na części, ale już oznaki starości ma. Tu macie sygnaturkę. Dobrze ja ją pokazuję? Chyba nie. Chyba tak. Trochę mnie to dzisiaj prześwietla. Ale widzicie, ona jest z Dresden, jest to Villeroy Boch. I koniec XIX wieku, początek XX wieku. Pomimo wszystko, jak na swój wiek, to myślę, że ona całkiem nieźle wygląda, bo no tak, no ma prawo mieć pęknięcia, ma prawo mieć
kolory, jest to całkiem normalne. I moi drodzy, ostatnią rzeczą, którą dzisiaj zakupiłam, jest taki fajny termometr, który ma jakby dwa oznaczenia Celsjusza i Ramura. Ta skala była używana bodajże w XVIII-XIX wieku, potem zrezygnowali z niej na rzecz Celsjusza i została używana tylko Celsjusza. Moi drodzy, on działa w dalszym ciągu. Ile mamy teraz tutaj stopni? 21. Fajnie, bo ładnie zrobione. Taki końcówka XIX wieku prawdopodobnie. Ładnie zrobiony, drewniany, nigdzie nie zniszczony. Pokażę Wam go troszkę z bliska. Ciekawostka jest, moi drodzy, taka, że w skali Celsjusza zamarzanie wody jest w 0 stopniach, a wrzenie w 100, a w skali Ramur jest wrzenie w 80 stopniach, a zamarzanie w 0. Także tak to wygląda. Tu jest delikatnie pęknięte, ale mi nie przeszkadza. Za taki stary termometr, działający jeszcze, Matko Święta. Myślę, że on jeszcze na pewno podziała dobrych 100 lat albo i więcej, bo te rzeczy stare tak właśnie mają, że są bardzo trwałe i długo, jak się ich nie zepsuje, to na ogół działają. Moi drodzy, to na dzisiaj wszystko. Aha, jeszcze zapłaciłam za niego 5 euro. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że podobało Wam się, że może wróciłam jednak trochę wypoczęta z tego urlopu i będę miała więcej werwy do nagrywania i do chodzenia po flomarkach i sklepach używanych. Kto wie, tak, miejmy taką nadzieję. Słuchajcie, życzę Wam zdrowia i widzimy się za parę dni. Jak się podobało, łapka w górę i do usłyszenia. Pa!